Cześć, nazywamy się Tomasz i Adrianka. Są to oczywiście nasze pseudonimy artystyczne, bo normalnie nazywamy się Tomek i Adrianna, ale używamy ich na naszym kanale Insta Van Life, gdzie naszym kamperem Benkiem wraz z jego dziewczyną Ritą poszukujemy najpiękniejszych widokowych tras, jak i cudownych darmowych spotów. Tak cudownych, że nie można z nich wyjechać i nie dlatego, że skończyło nam się paliwo, czy żeśmy się zakopali. Znajdziecie u nas na kanale również relacje z kempingów, a także polecajki fajnych restauracji, do których możecie zaprosić swoją dziewczynę, żeby mogła Wam ufundować kolację. W chwili obecnej jesteśmy na Sardynii i właśnie poszukujemy fajnych miejscówek na Sardynii. Właśnie takich jak ta. Zobaczcie, trochę niby się pogoda popsuła, ale to nie tak do końca prawda, dlatego że z danych statystycznych jest 20 w niedzielę. Czekajcie, wezmę śmieci, pójdziemy wyrzucić śmieci. Jest 20 w niedzielę. Godzina bardzo wcześna, słońce dopiero tam wstaje za chmurką, ale jest cieplutko. Słuchajcie, na 20 października mamy temperatury ponad 20 stopni. Tutaj proszę, kotek jest na spacerku. O, widzicie? Tak naprawdę to jest kotek Endelsów, Endels Travel. A my idziemy tam na śmieci. I to jest tak, co mi się podoba na Sardynii. Może nie wszędzie, ale jak widzicie, na samym końcu dzikusa są śmietniki. No zwróćcie uwagę, jakie to jest genialne, że na samym końcu dzikusa stoją śmietniki i można sobie, że tak powiem, nie zaśmiecamy miejscówek, na których sobie jesteśmy. No myśmy tu wczoraj późno w nocy przyjechali. Co prawda wczoraj żeśmy przyjechali na inną miejscóweczkę, totalnie inną, ale okazało się, że tam jest taka typowa miejscóweczka dla kejciarzy i oni tam mają swój raj kejciarski. No na tych żaglach pływają i mieli akurat fajną wczoraj wieczną pogodę, bo wczoraj tak fajnie wiało. No więc długo się nie zastanawiając, trochę żeśmy pojechali i ja Wam powiem tak, pojechaliśmy w nocy, już w nocy pojechaliśmy. Strasznie nie lubię takiej sytuacji jeżdżenia po nocy. Ja Wam spróbuję pokazać to miejsce, na które żeśmy przyjechali z drona. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Sardynii. Są tu 3 długie plaże, 3 olbrzymie. Zresztą przede wszystkim jest tu Is Arutas. Kto wie, co to jest Is Arutas, to już wie, gdzie jesteśmy. Kto nie wie, to się za chwilę dowie, bo mu pokażemy, tylko wyrzucimy śmieciory. Ja nie będę pokazywał Wam, jak wyrzucam śmieciory, bo to nie wypada. O, ale za to pokażę Wam, jak tu w ogóle jest w tym momencie na tej okolicy. Ja zresztą, nie wiem jak Wy, ale ja na przykład lubię sobie tak przespacerować przy kamperkach, które stoją, no bo powiem, że jestem fanatykiem kamperów różnego typu. No i lubię sobie tak przyspacerować i poglądać. Proszę, tutaj ma 2 kapcie kolega z tyłu, tak? Podwójne opony, czyli już widać, że takie ponad 4 tony może tam załadować. Może wziąć więcej jak jedną dziewczynę ze sobą na podróż. Dlaczego więcej? No bo każdy wie, że dziewczyna waży z 500 kg. Może nie ona sama, ale wiecie co? Ale chodźmy na plażę, zobaczymy. Pójdziemy zobaczyć na plażę z tego momentu. Być może ja tutaj puszczam film z drona w tym momencie. Jeszcze do końca nie wiem, jak to się będzie toczyć, ale tak, jest dzisiaj już ta bezwieczna pogoda. No i zobaczcie, od tej strony. Tutaj sobie stoją kamperki. A tutaj wzdłuż plaży, zobaczymy, co tu jest za plaża. Od tej strony, jaka jest. Zasada dla tych, co nie wiedzą, to przypominam, na Sardynii nie wolno kempingować. Można stać, tak jak my tu wszyscy stoimy w rzędzie przy plaży, jest wspaniale, ale nie wolno kempingować. To jest najgorsze na Sardynii. O, właśnie to, że są plaże, które po prostu są takie, jak tu widzicie. Nie wszystkie plaże na Sardynii są z pięknym, czystym piaseczkiem, tylko są z wyrębanym tym takim, kurczę, zielskiem. No nie fajnie. Słuchajcie, wracamy do Benka, śniadanko i będziemy się przemieszczać na inną plażę. To znaczy, no nie na inną, tylko na tą obok, która jest. Docelowo właśnie mieliśmy jechać 2 plaże dalej, bo tu jest taki maksymalny rząd plaż. Chyba w rzędzie jest 5, tak? I wszystkie w takim miejscu.
Ja Wam to już pokazywałem z drona, albo za chwilę pokażę. Teraz śniadanko i lecimy się już rozlokować na dzień dzisiejszy. Słuchajcie, jedziemy teraz na kolejną miejscówkę. Ktoś mi gdzieś tam zarzucił, oglądacie YouTube'a podczas drogi. W sumie tak, w tym miejscu tutaj leci YouTube. Tutaj leci YouTube. My jedziemy 9 na godzinę teraz. W takim miejscu. W sumie nasz karawaning teraz leci z swoim najnowszym filmem. A czy ja oglądam? No ja słucham jako podcastu, a ogląda Adrianka. W drodze między miejscówkami. Tak, a potem robi mi streszczenie z tego, co było. Z najważniejszych momentów mi robi streszczenie. Ja Wam coś pokażę. My teraz jedziemy na kolejną miejscówkę. W sumie niedaleko, parę metrów dalej, ale zobaczcie, jak wyglądają samochody na dzikusach. Proszę, Neisman Bishop sobie stoi na dzikusie. Można. Tutaj pół Integra stoi. No wiadomo, blaszaczek stoi. Tu jest taki typowy offroadowiec. Proszę, tu mamy takiego 4x4. Przepiękna. Muszę zobaczyć w ogóle, co to jest za ten. No i teraz tak, proszę, Cartago stoi na dzikusie. No, więc ja naprawdę teraz na Sardynii już jestem przekonany, że dzikus to nie tylko blaszaki. Hej, serwus! Że dzikus to nie tylko takie blaszaki, takie offroadowe maszyny, jak tutaj widzicie, ale normalne Integry, półintegry, Neismany, Bishopy. Wszystkim można jechać na dzikusa. My teraz poszukujemy takiej plażyczki, to znaczy inaczej, chcemy, żeby nie było, to wycieraczki chodzą, bo deszcz przed chwilą lunął i to czarne niebo przed chwilą to tak się, no tam jeszcze zobaczymy, wiesz, tamtą miejscówkę zobaczymy, za tą wydmą i pewno tu wrócimy. Chcemy jeszcze sprawdzić miejscówkę za tą wydmą, jak tu jest i wrócimy, bo jest wcześnie rano, więc mamy mnóstwo czasu do znalezienia jakiejś fajnej miejscóweczki. No ale niestety zobaczcie, jak nieraz jest na drodze, prawda? No nie zawsze jest fajnie. Nam się tutaj wypogadza, bo trochę jeszcze takie pochmurne niebo, ale zaczyna nam słoneczko wychodzić. Ale chcę Wam pokazać naszą dzisiejszą lokalizację na dzikusie. Wreszcie żeśmy się ustawili i zobaczcie, jak to wygląda. Dosłownie parę metrów, 5-6 metrów od plaży, stanowisko do obserwowania ptaków zrobione. Tutaj sprzęcik odkładam, bo zaraz będziemy obserwować. Tutaj są wędkarze. Wy tego teraz nie widzicie, ale tu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 wędek rozłożonych, zarzuconych, więc chłopaki tutaj coś ławią. Chyba syreny, bo słyszałem, że właśnie można tu syrenę złapać. No zobaczymy, może będziemy świadkami, jak coś wyciągną, ale teraz jest taka lekka niepogoda, bo to wiadomo, przed chwilą padało, ale ja Wam powiem, tu zaraz jak wyjdzie słońce, no to naprawdę miejscówka jest sztos i udało nam się znaleźć taką lokalizację, gdzie można powiedzieć, nie ma nikogo, prawda, no bo stoimy tutaj w dwójkę, tam jest cały rząd kamperów, tam na horyzoncie. Z racji tego, że Endelsi mają kotka, pewno wiecie, mają kotka, a tutaj wszyscy przyjeżdżają z psami, no to trzeba tak wybierać miejscówki, żeby było daleko od wszystkich, no bo praktycznie z tego, co zauważyłem, w każdym kamperze był jakiś psiak, mniejszy lub większy. Niektóre są kieszonkowe, takie, że można sobie do kieszeni włożyć marynarki, a niektóre takie potwory jak małe źrebaki. Czyli można powiedzieć jedna dorosła osoba na bank do wyżywienia, tak? No i już nam się tu przebija pomału słoneczko, ale poczekamy, aż wyjdzie słoneczko, to wtedy Wam pokażemy, jak tu jest. Zdronujemy to wszystko. Tu Wam przy okazji pokażę, dzisiaj pierwszy off-road sardyński. No zobaczcie, gumy całe tutaj zlepione, błotkiem już delikatnie obrzucony. Także nasze ateki się przydały. No i tak naprawdę, żeby nie było, mamy ze sobą cały czas
trapy, ale skąd to się wzięło, już Wam pokazuję. No nieraz, żeby na miejscówkę fajną się dostać, no to jest taka sytuacja. I o ile latem nie ma z tym problemu, no to tutaj jeżeli lunie deszczyk, no to sami się domyślacie, że to wszystko jest tutaj mięciutkie. Ale dzięki temu ten spot, który tutaj widzicie, jest, można powiedzieć, tylko dla nas. Bo tutaj gdzieś większość ludzi się przed nim zatrzymała, spękała i pojechała tam, gdzie jest to wszystko mocno obstawione. A my mamy cały ten idealny spocik dla siebie. Słuchajcie, dla ludzi, którzy chcą pineskę, to w komentarzu, jeżeli chcecie pineskę, to pisać w komentarzu, a ja Wam tutaj pineseczkę do tego spotu. Idziemy jeść śniadanko. Dzisiaj, jak widzicie na załączonym obrazku, jak zawsze, jajeczniczka, chlebek z awokado i z jakimś białym czymś. Nie wiem, co to jest. No, tu mamy stanowisko przygotowane do jedzenia. Adrianka już tutaj zupkę sobie wcina. Jakąś zupkę ma, prawda? O, a tak wygląda nasza miejscówka śniadankowa, tak, żeby to Wam pokazać. No, w takich okolicznościach przyrody fajnie się je. Muszę powiedzieć, że miło. Ja sobie tu usiądę. Czekajcie. O. Przygotuję. O, tyłem do wiatru. Tyłem do wiatru. No, smacznego. Słuchajcie, idziemy na niedzielny przedobiedni spacerek wzdłuż tych plaż. Jak widzicie, Adrianka jest trochę taka poubierana, a to dlatego, że tak naprawdę tego tak nie czuć, ale wieje taki chłodny, zimny wiaterek. No i dziś nie ma takiej patelni, więc jak pewno zobaczycie, ludzie będą tutaj przeróżnie ubrani. Część będzie w bluzach, część będzie w t-shirtach, a inni się jeszcze będą kąpać, więc jest tu różnie. Dobra, idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć, jak wygląda, chyba to jest plaża na turystów, tak? No, idziemy zobaczyć. Mamy tutaj te pierwsze parawany przed nami. O, w życiu bym nie spodziewał się, że na Sardynii zobaczę parawany, ale faktycznie są. Żeby nie było, że jest tak pięknie, to niektóre plaże właśnie mają to wysypane tą taką właśnie, no nie wiem, jak to się nazywa, to jak to się nazywa, glony? Chyba glony. No i w każdym bądź razie w niektórych miejscach, no szkoda plaży, bo jest tak piękna plaża i tymi glonami tak zajechana. A jest przepiękna plaża, zresztą to widzieliście z drona lub zobaczycie z drona. Cudnie. No i jak widzicie, tutaj wszyscy kamperują sobie. Już tu słoneczko wyszło, na horyzoncie jest czyste, piękne niebo. Będziemy się smażyć. Kolor wody też zaczyna być tutaj ładniejszy. Wychodzi słońce, to ten kolor wody się tutaj pojawia momentalnie, taki bardzo fajny. Jeszcze wśród sportów, które zauważyłem na Sardynii, jest trochę wędkarzy. Faktycznie wcześniej tego tak nie widziałem, ale dzisiaj tutaj zauważyłem bardzo dużo wędkarzy. No już kawałeczek żeśmy przeszli. Tak szczerze, to się szybko idzie takim ładnym spacerkiem. No kurczę, tutaj takie psy chodzą, że tak powiem, spuszczone ze smyczy. Przyznaję szczerze, że taki jeden to mnie przestraszył, bo był taki większy. No ale to jeszcze pójdziemy kawałek w tamtą stronę, a potem pójdziemy na plażę Is Arutas. Mieliśmy na niej stać, ale zresztą zobaczycie, o co z nią chodzi. Is Arutas, jedna z najbardziej znanych plaż na Sardynii. My się na nią przespacerujemy i sprawdzimy, czy możemy na niej stać. Jak odeszliśmy na chwilę z brzegu, no bo tam jest brzeg i weszliśmy tutaj na tą drogę, co teraz widzicie, od razu jest żar z nieba, od razu przestało wiać, nie wiem, o co chodzi, i od razu zrobiło się gorąco. Doszliśmy
W sumie ja Wam powiem 3 km mamy już spaceru za sobą. No i doszliśmy na plażę Is Arutas, czyli tą, na której chcieliśmy spać. Jest tu knajpka za mną, taki beach bar, w którym można coś tam zjeść, ale tak naprawdę można się tam dużo napić. Dużo rodzajów piwa, dużo rodzajów kaw, jakieś tam napoje, aperole. Jedzenia tam jeszcze nie widziałem, ale my myślimy o tym, żeby właśnie wpaść tutaj na tą plażę, którą tutaj widzicie, bo ona faktycznie jest, znaczy daleko jest do tej plaży od kamperów. Kampery stoją tam, w tamtym kierunku, gdzie widzicie, tam jest taki ogólnie camper park, oczywiście darmowy, żeby nie było, darmowy camper park i bardzo daleko jest do tej plaży, ale plaża jest no fajna, ładna. Zauważyłem, że dużo kejciarzy tutaj jest. A my idziemy, że tak powiem, w ramach tego spacerku sprawdzić, czy możemy tutaj jutro na nią przyjechać, jakie mamy szanse tutaj wbicia się na tą plażę. No i finał naszej dzisiejszej wycieczki. Doszliśmy na samo zakończenie plaży Is Arutas. Tutaj ona się kończy takimi mini klifami. Bardzo ładnie tu jest. Tam na dole jest taka mini plażyczka kuluarowa, że tak powiem, można sobie poleżeć. No i tutaj zobaczcie, tak wygląda ta plaża. Ta plaża. O, tam jeszcze snurkują, czyli snurkowanie też wchodzi w grę, tak? Ale szczerze ja Wam powiem tak, trochę żeśmy się zaskoczyli tym razem, bo jest dużo takich właśnie glonów na wybrzeżu. Nie wiem, w zeszłym roku tak ich żeśmy za bardzo nie widzieli, jak żeśmy byli, no bo w niektórych miejscach, w których obecnie jesteśmy, powtarzamy je drugi raz, ze względu na to, że są taką fajną, prawdziwą torpedą i fajnie wjechać w takiego właśnie pewniaka, dlatego poszukujemy takich miejscówek, które są pewniakami. Jedziemy w ciemno i wiemy, że będzie fajnie, tak? Choć nie zawsze trafiamy na takie pewniaki. I tutaj właśnie jesteśmy zdziwieni tym Is Arutas, że ona ma właśnie, o zobaczcie, cała masa takich glonów. Ręka tak patrzy i nie może się napatrzeć, że aż tyle glonów to jest. Ale ogólnie plaża jest ładna, piękna i jak wychodzi pogoda, jak wychodzi słońce, jest czyste niebo, to faktycznie jest tu fajnie, jest tu tłok. Ale żeby nie było, tak naprawdę znamy piękniejsze i ładniejsze plaże. Zresztą sami zobaczycie lub już żeście widzieli u nas na kanale. Nie wiem, czy to widać, ale nasz spacerek wyniósł 5,5 km. Szliśmy sobie 1,5 godzinki, więc teraz doszliśmy na obiadek. Zobaczymy nasz niedzielny obiadek, co nam tutaj Adrianka przygotuje. Aha, kluski śląskie, rolada i modroga pusta będzie. Często nas pytacie, jak spędzamy wolny czas. O, właśnie tak spędzamy, jak teraz. W takich okolicznościach przyrody spędzamy wolny czas. Słońce, o właśnie, jest... Co ty robisz? Duszę się. A, dusisz się. Od tego słońca. Żona się dusiła przed chwilą. No, nie zauważyłem. Ojejku, nie zauważyłem. Słuchajcie, jest godzina 17. No 17 jest troszkę pochmurno. Ktoś tu do nas jeszcze przyjechał. Jakimś cudem, nie wiem jak on tu wjechał, ale chyba się tutaj z nami nie pomieszka. I kończy się pomału nasz dzisiejszy dzień. Zachodem słońca. My sobie tutaj jeszcze chwilę posiedzimy. Pogadamy, co tu słychać, porobimy plany, a jutro się wybieramy w dalszą podróż. Jutro kierunek Bossa, jedno z piękniejszych miast, jakie jest na Sardynii. Ale to już jutro, na dziś kończymy. Powiem Wam, już mieliśmy kończyć, ale powiem tak, mamy jakąś inwazję komarów. Normalnie mamy inwazję komarów i już muszę Wam powiedzieć, że jak będziecie jechać na Sardynię, brać wszystkie ofy i mugi, jakie macie, albo kupujcie, bo my tak, ognisko to już znacie, to ognisko, a tutaj jest jedna świeczka na komary, druga świeczka na komary, lampka na komary czeka w pogotowiu, jeszcze jesteśmy spryskani. Ja Wam powiem,
Inwazja. Inwazja. Zobaczymy, jak to się skończy, ale jest ciężko. Znaczy no jest ciężko, no sami widzicie, jak jest ciężko, prawda? No dobra, to do jutra. Plan był taki, że mamy przyjechać do Alghero, zatankować gaz, zatankować paliwko i pojechać na kemping. No i tak, i na razie wszystko idzie według planu, bo jesteśmy już w Alghero, właśnie będziemy przejeżdżać przez marinę. Słuchajcie, na marinie jest darmowa miejscówka, ale w samej marinie, myśmy już spali tutaj, w samej marinie, tam na porcie jachtowym. Bardzo fajnie się śpi i naprawdę rekomenduję. Ale też mieliśmy dzisiaj w planach właśnie być na kempingu dwa dni, bo chcieliśmy wyspę Ritę odczepić i ją tutaj wypuścić, no bo jak sami widzicie, zobaczcie jak tutaj jest fantastycznie i Rita by chciała tu tak pohasać, ona strasznie lubi te włoskie klimaty, no bo sami wiecie, ma włoskie korzenie w końcu, tak? Hiszpańskie miasteczko. No tak, no to Alghero jest hiszpańskim miasteczkiem, jak zapewne wiecie, a jak nie, to powiem wam dlaczego, bo Hiszpanie je wybudowali. Hiszpańskie włoskie miasteczko. Hiszpanie wybudowali we Włoszech miasteczko. No, jak to się stało? To było bardzo dawno temu. Jak były te takie podboje, to też tutaj Sardynię też podbili swego czasu. Sardynia ma bardzo mocną historię, bardzo długą historię, więc Sardyńczycy ze swojej historii są gdzieś tam dumni. Wcale się nie wstydzą swojej historii, bo nie ma czego. A my teraz przejeżdżamy, właśnie już przejechaliśmy marinę, przejeżdżamy, zobaczcie jak w Cannes jesteśmy. Gdzie my tu byliśmy alejki. Tak, przylecieliśmy kiedyś tutaj samolotem na weekend, to był i byliśmy tutaj i spaliśmy tutaj w hoteliku przy plaży. Alghero bardzo nam się podoba, naprawdę bardzo. Szczerze, Adrianka dzisiaj policzyła, że jesteśmy czwarty raz. Czwarty raz w samym Alghero, czwarty raz. Nasza misja dzisiaj już nie jest taka prosta, jak myślałem, bo mieliśmy parę założeń. Nie udało nam się gazu zatankować. Najlepsze żelki. Imbirowe. Aha, imbirowe żelki ponoć są najlepsze. Przynajmniej Adrianka. Na Sardynii je kupuję. Przynajmniej Adrianka takie lubi. Już mówię wam, jak wygląda sytuacja i co my tu robimy, gdzie jesteśmy. Przede wszystkim mieliśmy dzisiaj zatankować gaz, ale okazało się, że na stacji, na której jesteśmy, pan ma siestę. Siesta jest od 12 do 15, więc no gazu na razie się nie udało zatankować. Druga rzecz, udało nam się paliwko zatankować. Wiemy już, że w Alghero kemping jest zamknięty i będziemy spali na dziko, więc już możecie się zobaczyć gdzie, pewno widzieliście. Tu z tej strony wzdłuż linii brzegowej będziemy spali dzisiaj przy, że tak powiem, metr od wody, ale żebyście, zresztą zaraz wam coś pokażę. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy tą marinę. Jeżeli uda mi się ją zdronować później albo jutro rano, to będzie film leciał, ale teraz zobaczcie, na tej marinie stoją dzikusy, prawda? Zobaczcie, o, Frankia wyjeżdża. I tak obok której chcę stanąć. Tak, byśmy koło niej stali. Wcześniej mieliśmy tutaj stać, tak, wcześniej żeśmy tu mieli stać, ale na razie żeśmy stanęli się tam przy wodzie, dlatego że woda nas usypia. Szum fal, jak ta woda sobie tak klupocze, tego dla nas jest uspokajająca. I zwróćcie uwagę, jesteśmy praktycznie w samym centrum Alghero. Żeby nie było, te parkingi tutaj są for free, więc to jest darmówka. Przyznaję szczerze, że też to jest darmówka, bo jest taka zasada, na pewno to wiecie, ale ja to przypomnę lub powiem, jeżeli zdarza się osoba, która nie wie. Białe pasy. Jak są białe pasy na asfalcie, to wszystko jest darmowe. Wszystko jest darmowe w białych pasach. W niebieskich pasach jest płatne, w żółtych nie wolno stać. Tak, zabłysnąłem, to było moje błyśnięcie. No i teraz, słuchajcie,
Tam jest jeszcze camper park po drugiej stronie ulicy, Tam są niebieskie. ale tam nie polecam, bo on jest mega bardzo drogi. Faktycznie, nie wiem dlaczego tam stoją kampery, a nie tutaj na Marinie. Być może są ludzie, którzy obawiają się jakichś tam włamów, ale nie, no kurczę, powiem wam tak, Sardynia jest tak mega bezpieczna, że gdyby Adrianka nie mówiła zamknij nas, to byśmy spali otwarci. Zawsze zapominam. No i mi ją gdzieś tam wcisło mi ją już gdzieś poleciała zdjęcia robić. Słuchajcie, można tutaj, my teraz lecimy oczywiście do centrum poszukać jakichś tam restauracyjek, bo dziś zwiedzamy sobie centrum i przede wszystkim jemy obiady i kolacje w restauracjach. No i słuchajcie, tak jak żeśmy byli w Bossa przed chwilą i nic się tam nie działo, no to tutaj można powiedzieć, że wszystko żyje i jest bardzo dużo ludzi. No mam nadzieję, że knajpy będą pootwierane. No bo żeśmy przyjechali do restauracji, ale już widzę po drugiej stronie ulicy, że siedzą, że jest komplet w tamtej knajpie. Sklepy są, że tak powiem, wystawione, więc tutaj można sobie kupić różne rzeczy, nie tylko oryginalne Prady, ale też takie ciekawe, oryginalne, dosyć fajne rzeczy. Mają tutaj w Alghero przepiękną marinę, zresztą zaraz wam ją pokażę z punktu widokowego. No i oczywiście tutaj są te wycieczkowce, bo bardzo dużo atrakcji tutaj jest, jeśli chodzi o tą część Sardynii, przede wszystkim Grotta Nettuno, na której byliśmy. Polecam ten film, naprawdę polecam, jest zarąbisty, dużo z niego można się, jeden z lepszych naszych filmów na naszym kanale. Że było nam bardzo ciepło i ledwo weszliśmy na górę. Można. Robiłeś same cięcia z racji tego, że nie mogłeś złapać oddechu. Spoilerujesz. No. Ale to już wciąga, prawda? Tak. Widzę. I teraz tak, te stateczki faktycznie, one płyną do groty Neptuna. Nettuno, tak? I faktycznie nie trzeba tam jechać, tylko po prostu stąd się bierze wycieczkę i z tego co już wiemy, a nawet nie muszę spoilerować, lepiej płynąć tym wycieczkowcem do groty i zrobić grotę tym wycieczkowcem, jak przyjechać tam na miejsce, i walczyć o parking, który był cudem. Słuchajcie, tam zaparkować jest cudem. Naprawdę, nie będę udawał, albo przyjeżdżacie skoro świt, albo późno wieczorem, ale bo fajnie było w dzień... się też przejść, wyzionąć ducha, zrobić trening, a nie tylko stawić zjazd i się w nim... Na filmie to zobaczycie, Adrianka mówi, że fajnie było, jest takie wow, prawda? A teraz zobaczcie, co tu się dzieje. No i właśnie chodzi nam o te włoskie klimaty. Słuchajcie, my będziemy się tu zaraz gdzieś stołować. Najpierw sobie pójdziemy, pooglądamy i dziś włoski obiad, dziś włoska kolacja. Którego nie było. Tak. Że jadłeś tylko francuskie bagietki. Nareszcie zjem włoską pizzę. Nareszcie zjemy, że tak powiem, po włosku, będąc we Włoszech, tak? Więc ale sobie na razie poprzechodzimy, żebyście zobaczyli, jak tutaj jest, bo faktycznie Alghero jest przepięknym miastem. Jak wspomniałem, już powtórzę się, jesteśmy tu już 4. raz i na pewno będziemy 5., 6. i 7. Ile razy będziemy mogli przyjechać, tyle razy tu przyjedziemy, bo to miasto ma klimat zarówno w dzień, jak i w nocy. Zobaczcie, jakie są. Jest kawałek uliczki, już jest knajpa, a to wieczorem tutaj winko się pije. Ta knajpa jest od winka wieczornego. Mam nadzieję, ona teraz jest zamknięta, ona tutaj jest. Nie, ona będzie wieczorem otwarta. Adrianka wykryła nową misję, kupno kubka, więc pewno będziemy kupowali kubek. A teraz jesteśmy na tej głównej, takiej najlepszej ulicy i tak, to jest ta główna ulica i ona tam po prostu jest z prawo, z lewo, różne sklepiki. One są fajne, no nie ma tu jakiejś tam chińszczyzny. Bardzo dużo tych czerwonych korali tutaj mają.
chyba oprze się o jakiegoś trufla. Powiem Wam szczerze, że bardzo polubiliśmy trufle. No faktycznie, jak w Chorwacji byliśmy, to z Chorwacji coś nam się stało, że zobacz co za sklep, co Ty powiesz? Finalnie kupiliśmy ten oto zestaw. Tak? Ten zestaw? Ten zestaw. Tu mamy miód i sól jeszcze dodatkowo. To był ciężki orzech do zgryzienia. Nie było łatwo. No ale tak, uwielbiamy trufle, naprawdę uwielbiamy trufle i teraz w ogóle to idziemy gdzieś zapolować do restauracji. Ale to, dobra, pochodzimy sobie jeszcze i wybierzemy sobie knajpę. Jaką? Nie chciałbym tutaj, a tu miód, pan ma tutaj miodzio, miodzio tutaj jest. Jesteśmy na murach. Zobaczcie jak to wygląda z tej strony, ale przede wszystkim jak wyglądają te knajpy, które są tam przed nami. Tu się pije napoje chłodzące, przykładowo piwko, tak? Ale na piwko potem możemy przyjść, tak? Była wtedy ta impreza. Tak, tu są przystawki, napoje, chociaż tu też widzę, że jest, dobra, tu też jest jedzonko. Dobra, no i zobaczcie jak wygląda tu cała marina. No my tam mogę Wam już pokazać, że tam stoimy w tamtym miejscu. Stoją kampery, a tutaj jest taki punkt widokowy na marinę. No jest widokowo, jest fajnie, jest klimatycznie. Alghero jest jednym z piękniejszych miast. Nie no, Alghero jest naprawdę rewelacyjnym miastem na wypoczynek. Myśmy pierwszy raz tutaj po prostu przylecieli sobie na tak zwanego city breaka i żeśmy sobie samolotem przylecieli, bo zawsze można gdzieś tanie bilety lotnicze wyhaczyć i to był nasz pierwszy raz. Jak żeśmy tam jeszcze bęka nie mieli, to żeśmy w ten sposób podróżowali. No, co chwilę wchodzimy do jakiegoś sklepu i różnie to się kończy. Teraz żeśmy przechodziliśmy przez jakiś sklep i już znowu jakaś pamiątka się wrębała, tak? Co prawda to jest Tomasz i Adrianka na wyspie poprzez Sardynię, więc pamiątka jest jak najbardziej. No ale 10 euro znowu poszło. Zobaczcie jak wygląda. Tak wygląda najszczęśliwszy człowiek. Tak, z lodzikiem w bułce. Dobra. Dobre. Powiem Wam tak, przebiliśmy się przez warstwę bitej śmietany, bo wiadomo, i doszliśmy do tej takiej bułeczce. Słuchajcie, lodzik w bułeczce, ta bułeczka jest słodziutka, a do tego te lody. Latem, gdyby tu było tak gorąco, to się wszystko by zaraz rozpłynęło i te lody by pływały w środku. No teraz jest tak... Zaczekać, aż się nie zjem to jej. Ale, Boże, jakie to jest pyszne. Jezus, dałeś mi kamerę, żeby mnie czymś zająć, tak? Tak. Słuchajcie, ogólnie to jest tak, że deszczyk już się skończył, więc wszystko wyszło. No tak szczerze, popadł 15 minut, taki przelotny deszczyk i słoneczko już wyszło tam do góry, więc no pogoda jest po prostu jak w kalejdoskopie, jak ruletka. Co obrót ruletki to inna pogoda. Rano żeśmy wstali w pochmurny dzień, potem było przepiękne słońce, tak smażyło nas, teraz lunął deszczyk, zobaczymy co przyniesie wieczór. Mamy jakiś dzień zakupów, Adrianka zobaczyła ten zestaw i tak naprawdę ona chciała cały wziąć, ale w bęku się ich mieści tylko jedna i mówię, że jedną możemy wziąć. Dobrze, że przyszedłem, bo byśmy wyszli z całą zgrzewką. A to do czego to służy? Czy to jest nasz nowy obrus? To służy na moją głowę. Na twoją głowę, tak? To pokaż, jak to będzie nam służyło. Dobrze, pokaż jak to będzie nam służyło na twojej głowie. Idziemy teraz usiąść z widoczkiem na Marę do jakiejś knajpki. Był obiedzik, był lodzik, a teraz no chyba czas na aperolka.
Za nami ta przepiękna marina. Nie możemy się na niej napatrzeć, ale my w niej dzisiaj śpimy, także na bank się napatrzymy. Deszczyk przestał padać. Już słoneczko wyszło. Widać elegancko słoneczko. Już szumi mare. A my teraz idziemy właśnie usiąść tutaj do tej knajpki. No i sami zobaczcie, jaka cudowna knajpka. Ja Wam powiem, zobacz, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze stoliczek złapać. No jest duża szansa, bo deszcz padał, więc gdyby nie ten deszcz, to na bank nie byłoby stoliczka. A teraz nawet będziemy mieli w pierwszym rzędzie. No po prostu nie wierzę. Ja już wchodzę i rzucam torebkę. Pani przyniesie tutaj na to siedziska, bo na razie są tylko kratki. Poczekamy sobie. No nie będę ukrywał, że jest sztosik, prawda? Zarębiste. Jakie mamy tu zarębiste rzeczy? Zobaczcie. Na tym kadrze, co jest zarębistego? Mamy super stolik, aperola i przepiękny widok. Załapałam się. O, tu jest Adrianka. Ona też jest z nami. Pomału zbliża się złota godzina, bo jest 18, ale zobaczcie, ile ludzi tutaj siedzi, tak? No myśmy, że tak powiem, sobie wypili aperolka, no i wiadomo, idziemy się przejść na spacerek, no ale jest to miejscóweczka, jak sami widzicie, twarzą do zachodu słońca. Można sobie właśnie, ogólnie to szczerze, to tu wszyscy myśmy się śmiali, bo wszyscy mają aperola, prawda? No i oni sobie tak siedzą i czekają na zachód słońca. Mistrzowska miejscówka. No sami przyznajcie. Dlatego my strasznie lubimy Alghero. No teraz zobaczymy, gdzie idziemy. Ogólnie to przed siebie. Zobaczymy. Ale jak już widać, znów jest piękna pogoda, bezchmurne niebo. Jest fantastycznie. Dobra. Jak widzicie, już się ściemnia, albo się ściemniło, bo już są światełka zapalone. No my będziemy teraz wracać w stronę Bęka. Cały dzień nam to Alghero zajęło, ale naprawdę było warto. Tego klimatu, przyznaję, szukaliśmy wczoraj w Bossie, ale no niestety nie znaleźliśmy. Okazało się, że Bossa jest za małym miasteczkiem, żeby wytworzyć taki wieczorny klimacik, w którym jeszcze ludzie wieczorem sobie chodzą i siedzą, chodzą i siadają po knajpkach, a tutaj on jest. No ale pewno chodzi o wielkość miasta, no bo samo malutkie miasteczko, to szkoda im odpalać, że tak powiem, kuchni, jak nie wiadomo, czy ludzie przyjdą. A tutaj w Alghero, jak widać, jest jeszcze życie, a był przed chwilą zachód słońca. Mam nadzieję, że będzie widać to krwisto-czerwone niebo. Efekt jest naprawdę fantastyczny, super. No a to właśnie jest ten złota godzina. I tu chciałem Wam jeszcze pokazać, że wycieczka kosztuje 55 euro, a dla dzieci 25 euro. I chodzi o to, że wycieczka jest właśnie do Groty Nettuno. Tutaj do Groty Nettuno, a potem jeszcze sobie tam krajoznawczo. Więc naprawdę lepiej sobie takim kutrem rybackim popłynąć do tej groty, jak tam pojechać samemu samochodem. Naprawdę. Na naszym kanale jest, jak już wspomniałem, wycieczka na piechotę, jak żeśmy robili Grotę Nettuno. Przede wszystkim jest to atrakcja warta zaliczenia, tak? Warta zaliczenia. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda, jak żeśmy ją zdobywali kamperem. Ale ja już bardziej Wam rekomenduję tutaj właśnie stateczkiem. No chyba, że ktoś chce zaoszczędzić te pieniążki, no to może właśnie zrobić tak, jak myśmy to zaoszczędzając pieniążki pojechali tam Bękiem. My już wracamy, jak widać tam już słońce całkowicie się schowało. Już, że tak powiem, zaraz będzie ciemno. No a tutaj zobaczymy, kto tu dzisiaj stoi na dzikusie. I już Wam mogę powiedzieć, że jest mega ciekawo. Bo to, że blaszaki tutaj stoją, to pal licho. Ale widzicie to morelo? Widzicie to morelo, które stoi na dzikusie? Ja na Sardynii naprawdę już z 2 razy szok przeżyłem, jak zobaczyłem właśnie taką markę, która tutaj ładuje na dzikusa. Ja zawsze myślałem, że morelo to jest kamper, który nie nadaje się na dzikusa,
że po prostu jeżdżą po kempingach i to jeszcze w dodatku tych najlepszych. A tu proszę, witamy ich w porcie. Druga rzecz. One mają tu 2 drzewa. Nie wiem, czy to słychać. Być może słychać, być może nie, ale jest tu mnóstwo ptaków. Jakieś 1 milion albo 2 miliony, tak? I to drzewo jest całe z ptaków. Jest taki harmider, one taki harmider robią. Może będzie słychać. Tam też, na każdym są. No i teraz zwróćcie uwagę, że idzie się zdziwić, prawda? Idzie się zdziwić, że takie monstery. O, chymerek, patrz jaki ładny kolor w ogóle. Ty, ale zobacz jaki kolorek. I tak, i Anglia. I powiem szczerze, że taki model Anglia. Ej, ta flaga jest... Tak, ta flaga jest taka. Zobacz, wejście ma z tyłu. Wejście ma z tyłu. Pierwszy raz taki model widzę z wejściem z tyłu, naprawdę. Dosyć oryginalny. I tutaj jest cała masa blaszaków. Jak widzicie, w porcie dzisiaj jest tłoczno. Dzikus w porcie jest zaklepany przez różnego typu kampery, a my mamy fajną miejscówkę. Zresztą już żeście wiedzieli, ale zobaczymy to. My po chińskich sklepach nie chodzimy.